Wiele obaw towarzyszy temu procesowi. Zmiana obory i sposobu udoju to duże wyzwanie. Nie tylko dla krów, Tutaj się mocno stresowaliśmy, jak to będzie wyglądało. Nowy budynek, inny dój i tylko 2 urządzenia udojowe. Decyzję o budowie podjęliśmy z racji tego, że za dużo spędzaliśmy czasu w starych obiektach. Dój poranny, dój wieczorny, zadawanie paszy, oprzęt zajmowało nam bardzo dużo czasu w ciągu dnia. Mając 2 synów małych, chcieliśmy więcej czasu spędzać z dziećmi. Chcieliśmy być samowystarczalni. Byliśmy pewni, że wybierzemy do nowego obiektu roboty udojowe. na gospodarstwie Iwony i Przemysława Kawula zmianom przyświecały jasne cele. Potrzeba większej swobody dnia, zwiększeniem komfortu i estetyki miejsca pracy oraz wydajności po zastosowaniu wielu rozwiązań zwiększających także dobrostan bydła mlecznego. Hala udojowa, a dój robotami. Jakie tej decyzji towarzyszyły obawy na tym gospodarstwie? Czy te 2 roboty obsłużą i w jakim czasie? Myśleliśmy, że będziemy tu spędzać naprawdę całe noce przez kilka dni. Znajdujemy się na gospodarstwie wyposażonym w 2 roboty udojowe Leli Astronaut A5. Podczas wieloletniej pracy w firmie Leli dostaję bardzo dużo zapytań dotyczących okresu przejściowego. Jak krowy znoszą przejście na automatyczny system doju? W dzisiejszym odcinku odwiedzamy gospodarstwo Przemysława i Iwony Kawula. Na tym przykładzie chciałbym pokazać poprawę komfortu dla zwierząt. Jak to wszystko się zmieniło po uruchomieniu, na krótko po uruchomieniu. Wszystkich sąsiadów naprawdę poprosiliśmy, gdzie oni też starali się nam pomóc. I faktycznie po przegnaniu krów one troszeczkę jakby się bały rusztu. Nie miały do czynienia z rusztem. Musieliśmy podsypać słomą, żeby one pewniej weszły. No ale potem już spokojnie się zaklimatyzowały, podeszły do poideł i do robotów, no to wiadomo, tak niepewnie, ale podzieliliśmy sobie na 2 grupy. Z ekipą Leli, która tam nas wspierała, ten pierwszy udój. One faktycznie musiały przejść przez robota, odbyć ten pierwszy dój. Wszystkie jak do tej pory sztuki zostały na tej oborze. Pod względem wymienia żadna sztuka nie została separowana z tego budynku. Już po 5 dniach te sztuki odgrodziliśmy, doiły się same. Wydajność po tym przejściu z tamtej hali udojowej tutaj na oborę, pierwsze tak naprawdę dni to może były spadki tego mleka, bo krowy bardzo przyzwyczaiły się z budynkiem, nie wiedziały co ten. Pierwsze 2 doby, bo widzieliśmy po zbiorniku na mleko, że to mleko gdzieś tam spada, ale później sami nie dowierzyliśmy, bo ta wydajność bardzo dobrze wzrosła, nawet o 6 litrów od sztuki. Ta adaptacja bardzo szybko przebiegła, dość sprawnie. Teraz oprogramowanie wraz z robotami szybciej dostarcza informacji o sztukach. Szczegółowe dane szybciej pozwalają reagować przy tym, oszczędzając czas samych gospodarzy. Roboty usprawniły nam pracę pod względem analizy danych, komórek somatycznych, jak również przewodności. I na tym się głównie skupiamy, tak jak również wiemy, kiedy naprawdę w porę zareagować dla tych sztuk odnośnie przeżywaniem, czy krowy nam po porodzie, czy coś nie jedzą, czy cokolwiek, możemy bardzo szybko zareagować, jak również z inseminacją. Inseminacja jest ten tam wykres, który nam pokazuje, o której godzinie tak naprawdę najlepsza byłoby inseminacją. Więc też skuteczność inseminacji nam bardzo się poprawiła. Dla mnie jest to bardzo wygodne z tego względu, że sam robię inseminację i ta sprawność jest dużo lepsza. Dziś na tym gospodarstwie potrzeba 2 osób do obsługi, ale z dużo mniejszą presją czasu. Na realizację różnych zadań. Dój o stałych porach już na tym gospodarstwie nie występuje, a nowy budynek został zorganizowany dzięki obserwacji i doświadczeniu. Przedtem znajdowały się tutaj krowy dojne. Od tego naprawdę wszystko się zaczęło. Budynek powstał w 2003 roku, wybudowany przez rodziców. Hala udojowa, system zarządzania też stadem, respondery, wykrywanie rui. Chcieliśmy mieć oborę, która będzie przyjazna dla nas i będzie nam się dobrze pracowało. Myśleliśmy nad budową bardzo długo. Zanim zdecydowaliśmy się na projekt, oglądaliśmy inne obory, tak żeby znaleźć w tych oborach coś, co będzie nam pasowało. Nawet mając już projekt, który był jakby gotowej obory, i tak zrobiliśmy przeróbki pod kątem własnych przemyśleń, żeby faktycznie nam było przydatne. Porodówka, krowy zasuszone, to miało się znaleźć w tej oborze, jak również miejsce na cielęta, żeby jedna osoba mogła faktycznie z porodówki przegnać krowę do doju, potem ją przegnać z robota na przykład do zasuszonych, bez konieczności kilku osób, gdzie wcześniej to odbywało się, no trzeba było mieć bardzo dużo osób, żeby te krowy poselekcjonować.
komfort pracy nam się sprawdził tak naprawdę, bo tym zajmuję się razem z żoną. Tutaj ja seminacją, wozem paszowym, moja żona obsługą, jak również ja i moja żona robotów, ona cielaki, pojenie cielaków. No, całkiem inna wygląda ta praca niż tam. Tam było tak naprawdę wszystko na godziny. Tutaj możemy sobie odfolgować. Nie musimy tego robić jak tam, o 6 rano wstawać, o 18 udój wieczorny. Tutaj jest całkiem inaczej wygląda. Nowa obora została dokładnie przemyślana. Gospodarze chcieli pracować w miejscu i dla nich przyjaznym. Konstrukcja bardzo nam się spodobała wizualnie. Daje efekt takiego ciepła. W nowej oborze są materace wodne, drabiny zaczaskowe czy inteligentnie sterowane światło, a pasze na stole paszowym podgarnia robot. W pierwszej wersji obory miały być materace słomienno-wapienne, tak jak mamy na starym obiekcie, gdzie zmieniliśmy sobie to też, bo była sama słoma. Zauważyliśmy, że bardzo to wpłynęło na zdrowotność stawów, tak samo na czystość krów i chcieliśmy tutaj też to zainstalować w tej oborze. Ale z racji tego, że jest to pracochłonne, tutaj jest większy obiekt, więcej sztuk i też są ruszta. Baliśmy się, że to będzie zatykać ruszta, potem mieszadła do gnojowicy może nie poradzą sobie z nadmiarem tej sieczki i jakby tutaj usłyszeliśmy o tych materacach wodnych. Faktycznie byliśmy sprawdzić, czy krowy leżą, czy nie mają jakichś odleżeń. No i zdecydowaliśmy się i dobra decyzja na te materace. Dzięki tym drabinom zaczaskowym możemy zamknąć też sztuki do inseminacji, jak również do pracy weterynaryjnej, badania nacielności. Ingerencja nie polega na bieganiu za krowami, gdzieś doganianie w jedno miejsce, tylko gdzie one jedzą, możemy je zamknąć. Tutaj w tej oborze dzięki zastosowaniu robota, robot za mnie podgarnia paszę w stosunku do tamtej obory. Tam musiałem to robić ja, robiliśmy to ręcznie. Tutaj jest robot. Robot tak naprawdę podgarnia tą paszę co godzinę. Czujnik zmierzchu. My nie regulujemy w ogóle światła. W nocy jest ustawione nad robotami jaśniej, a nad legowiskami jest wygaszone, tak żeby mogło sobie odpocząć. Praktycznie jest ustawione tyle, ile krowa powinna mieć światła, tak jest ustawione i my tego nie regulujemy. To jest bardzo przydatne. Jeżeli coś się wydarzy, to też mamy łatwy dostęp zapalenia tylko w tej strefie, której potrzebujemy, nad porodówką, nad robotami czy nad legowiskami. Gospodarstwo rolne Iwony i Przemysława Kawula, jak już wiemy, jest w głównej mierze skoncentrowane na hodowli bydła mlecznego. Nasze gospodarstwo jest nastawione ogólnie na produkcję tylko bydła mlecznego. Nasza struktura zasiewu trawy kukurydzy z tego względu, że mamy bardzo mały areał pola, bo tylko 60 hektarów własnych użytków, gdzie tak naprawdę 20 hektarów to jest tylko użytki zielone, 40 mamy kukurydzy. W tym wydaniu Gospodarz hoduje to wszystko. W następnym odcinku wraz z Piotrem powiemy szczegółowo na temat wolnego ruchu krów. Do zobaczenia, DamianGospodarz.pl